Na samym początku małe słowo od nas. Przepraszamy za ten jednodniowy poślizg. Ten odcinek powinien pojawić się wczoraj, ale życie, jak to życie, czasem pisze własne scenariusze. Dziękujemy, że jesteście i że cierpliwie czekacie. A teraz zaczynamy. Hej, witajcie moi drodzy. Dzisiaj zabieram was w bardzo wyjątkowy moment. Moment, który dla wielu z nas jest początkiem pięknej historii, ale też, nie oszukujmy się, momentem lekkiego chaosu. Bo oto w naszym domu pojawia się on. Mały, miękki, pachnący jeszcze trochę mlekiem matki. Szczeniak. I nagle wszystko się zmienia. Nasze rytmy dnia, nasze przyzwyczajenia, nasze poczucie spokoju. Bo ten mały piesek nie przyszedł do nas po to, żeby być grzeczny. On przyszedł poznawać świat. A my często próbujemy go od pierwszego dnia czegoś nauczyć. Tylko że jest jeden mały problem. My chcemy uczyć psa, a zapominamy, że najpierw powinniśmy nauczyć się jego. I teraz wyobraź sobie ten moment. Drzwi się zamykają. Ty stoisz w domu, a obok ciebie jest ten mały pies. Patrzy, wącha, zatrzymuje się, nie wie jeszcze, gdzie jest. I wiesz co? To jest coś, o czym bardzo często zapominamy. Bo my jesteśmy podekscytowani, cieszymy się, robimy zdjęcia, wysyłamy znajomym, pokazujemy rodzinie. A dla niego to jest pierwszy dzień w zupełnie obcym świecie. On nie zna tych zapachów, nie zna tych dźwięków, nie zna twojego głosu, tak naprawdę jeszcze go nie zna. Został zabrany z miejsca, które było dla niego jakimś punktem odniesienia i nagle znalazł się gdzieś indziej. I teraz zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, co my właściwie robimy jako pierwsi? Bo bardzo często zaczynamy od uczenia, od poprawiania, od pokazywania, co wolno, a czego nie wolno. A prawda jest taka, że w tych pierwszych dniach to w ogóle nie o to chodzi. To nie jest czas na wychowanie. To jest czas na poznanie się. I to takie prawdziwe. Nie na zasadzie, o jaki on jest słodki, tylko naprawdę, kim on jest. Zobaczysz bardzo szybko, że każdy szczeniak jest inny. Jeden od razu będzie wszędzie wchodził, sprawdzał każdy kąt. Drugi będzie bardziej ostrożny, będzie obserwował. Jeden będzie gryzł wszystko, co znajdzie. Drugi będzie szukał twojej bliskości. I żaden z nich nie jest problemem. Każdy z nich po prostu pokazuje ci, kim jest. I teraz spróbuj zrobić coś bardzo prostego. Nie musisz nic notować. Nie musisz robić żadnych analiz. Po prostu zatrzymaj się i popatrz na swojego psa. Zobacz, co robi, kiedy jest spokojny. Zobacz, co robi, kiedy coś go zaciekawi. Zobacz, co robi, kiedy się czegoś przestraszy. I spróbuj to nazwać. Bo nagle może się okazać, że zaczynasz widzieć więcej. Że to nie jest tak, że on boi się ludzi, tylko może boi się ich energii. Że to nie jest tak, że nie lubi spacerów, tylko nie lubi konkretnego miejsca. I to jest ten moment, w którym przestajesz zgadywać, a zaczynasz rozumieć. A powiedz mi, czy zwróciłeś uwagę na to, co twój pies robi w domu, kiedy myśli, że nikt na niego nie patrzy? Czy nasłuchuje przy drzwiach? Czy reaguje na dźwięki za oknem? Czy chodzi za tobą krok w krok? A może potrafi się położyć gdzieś z boku i po prostu obserwować? Bo to wszystko są bardzo ważne sygnały. Nie problemy. Sygnały. Jeżeli pies chodzi za tobą wszędzie, to nie zawsze znaczy, że jest tylko przywiązany. Czasami to znaczy, że jeszcze nie czuje się pewnie sam. Jeżeli podgryza, to nie znaczy, że robi ci na złość. To znaczy, że ma emocje i nie wie, co z nimi zrobić. A emocji u szczeniaka jest naprawdę sporo. To jest dziecko. Psie dziecko. A twoją rolą na początku nie jest go zmieniać. Twoją rolą jest go zrozumieć. Bo dopiero wtedy możesz naprawdę zacząć coś budować. I wiesz, co jest w tym wszystkim najważniejsze? Że pies bardzo szybko wyczuwa, czy przy tobie jest bezpiecznie. Czy może się zatrzymać, czy może się przytulić, czy może po prostu być. I kiedy zaczyna to czuć,
to zaczyna też słuchać. Nie dlatego, że musi, tylko dlatego, że chce. I te pierwsze dni, one naprawdę mają ogromne znaczenie. Bo to nie jest test. To jest początek waszej wspólnej historii. Dlatego nie spiesz się. Po prostu bądź, patrz i ucz się swojego psa. Bo to jest pierwszy krok do wszystkiego, co przyjdzie dalej. I teraz dochodzimy do momentu, który chyba każdy z nas zna. Bo nawet jeśli bardzo się staramy, nawet jeśli czytamy, oglądamy, słuchamy, to i tak popełniamy błędy. I to jest w porządku. Naprawdę. Bo problemem nie jest to, że robisz coś nieidealnie. Problemem jest to, że często nie wiemy, dlaczego coś nie działa. A szczeniak bardzo szybko nam to pokazuje. Jednym z najczęstszych błędów jest to, że chcemy wszystko zrobić od razu. Szybko, skutecznie, najlepiej idealnie. Chcemy, żeby pies już wiedział, gdzie ma spać, gdzie ma się załatwiać, czego nie wolno, a on jeszcze nie wie, gdzie właściwie jest. To trochę tak, jakby ktoś postawił cię w obcym kraju i po godzinie oczekiwał, że będziesz znać zasady, język i drogę do domu. To się po prostu nie może udać. I tutaj bardzo często zaczyna się frustracja. Nasza, nie psa. Bo pies robi dokładnie to, co potrafi. Drugi błąd, bardzo częsty, to skupienie się na tym, czego chcemy psa oduczyć. On gryzie, on skacze, on szczeka, on coś niszczy. I pierwsza myśl? Jak go tego oduczyć? A może warto na chwilę się zatrzymać i zadać sobie inne pytanie. Czego ja mogę go nauczyć zamiast tego? Bo pies nie przestanie czegoś robić tylko dlatego, że my tego nie chcemy. On przestanie, kiedy pokażemy mu coś, co jest dla niego lepsze, bardziej opłacalne, bardziej zrozumiałe. I to jest ogromna zmiana myślenia, z zabierania zachowania na dawanie alternatywy. Kolejna rzecz, o której bardzo rzadko się mówi, to sposób, w jaki reagujemy emocjonalnie. Bo zobacz, pies coś robi, a my reagujemy. Czasem nerwowo, czasem głośno, czasem z frustracją. I to jest ludzkie, ale dla psa to jest informacja. I bardzo często zupełnie inna niż ta, którą chcieliśmy przekazać. Bo pies nie rozumie naszych słów tak, jak my je rozumiemy. On czyta napięcie, ton głosu, ruch ciała. I czasem zamiast pomóc, dokładamy mu jeszcze więcej emocji, a on już ich ma dużo. Kolejna pułapka to brak spójności. Czyli raz coś wolno, a raz nie. Raz pies może wejść na kanapę, a innym razem już nie. Raz reagujemy spokojnie, a innym razem wybuchamy. I teraz spróbuj spojrzeć na to z jego perspektywy. On nie wie, czego się spodziewać. A brak przewidywalności to brak poczucia bezpieczeństwa. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Czasami chcemy być dla psa twardzi, bo ktoś nam powiedział, że inaczej się nie da. Że pies musi się nauczyć, że musi wiedzieć, kto tu rządzi. Tylko że relacja oparta na strachu nigdy nie będzie dobrą relacją. Pies może się podporządkować, ale nie będzie czuł się bezpiecznie, a bez poczucia bezpieczeństwa nie ma zaufania. I wiesz, co jest w tym wszystkim najważniejsze? Że większość tych błędów wynika z jednej rzeczy – z braku zrozumienia. Nie ze złej woli, nie z braku serca, tylko z tego, że nikt nas tego nie nauczył. Dlatego tak ważne jest, żeby się zatrzymać i zamiast walczyć z psem, zacząć go rozumieć. A teraz zatrzymajmy się na chwilę przy czymś, co wydaje się oczywiste. Spacer. Bo każdy z nas wychodzi z psem na spacer. Tylko pytanie brzmi, czy na pewno wiemy, czym ten spacer dla psa jest? Bo dla nas to często jest zadanie. Wyjść, załatwić, wracać. A dla psa to jest cały świat. To jest gazeta, wiadomości, spotkania, emocje, zapachy. To jest jego sposób poznawania rzeczywistości. I teraz pomyśl, ile razy zdarzyło ci się powiedzieć w głowie: no chodź już, ile można wąchać ten jeden krzak? A dla niego to nie jest jeden krzak. To jest informacja, kto tu był, kiedy, w jakim stanie.
I jeśli mu to zabieramy, to trochę tak, jakby ktoś zabrał nam możliwość rozmowy. Dlatego pierwszy, naprawdę ważny element spaceru to pozwolenie psu na eksplorowanie, na spokojne chodzenie, na zatrzymywanie się, na wąchanie. Nie każdy spacer musi być szybki, nie każdy spacer musi mieć cel. Czasem spacer może być po prostu dla psa. I zobaczysz, że kiedy dasz mu tę przestrzeń, on zaczyna się wyciszać, bo jego potrzeby są zaspokojone. Ale spacer to nie tylko eksplorowanie, to też moment budowania relacji, bo to jest czas, kiedy jesteście razem, naprawdę razem. Możesz się z nim pobawić, możesz go czegoś nauczyć, możesz się z nim zatrzymać i po prostu pobyć. I teraz dochodzimy do czegoś, co często jest źle rozumiane. Socjalizacja. Wiele osób myśli, że socjalizacja to znaczy pies musi poznać jak najwięcej psów, jak najwięcej ludzi, jak najwięcej sytuacji, jak najwięcej wszystkiego. Tylko że to nie do końca tak działa, bo socjalizacja to nie jest ilość, to jest jakość. To nie chodzi o to, żeby pies zobaczył wszystko, tylko żeby zobaczył to w bezpieczny sposób. Bo jeśli pies się przestraszy, to zapamięta strach, nie doświadczenie, strach. Dlatego dużo ważniejsze jest to, jak wygląda dana sytuacja, niż ile ich było. Spokojny pies, spokojny człowiek, spokojne miejsce. I stopniowe poznawanie świata. I teraz ważna rzecz. Nie każdy pies musi się ze wszystkimi witać. Naprawdę. To, że pies minie drugiego psa spokojnie, to już jest sukces. To, że nie ciągnie, nie panikuje, nie reaguje lękiem, to jest ogromny krok. I teraz pomyśl, czy naprawdę potrzebujemy, żeby każdy pies był towarzyski? Czy może bardziej potrzebujemy, żeby był spokojny i czuł się bezpiecznie? Bo to jest ogromna różnica. Spacer może być najpiękniejszym momentem dnia, ale tylko wtedy, kiedy zaczniemy patrzeć na niego oczami psa. I teraz dochodzimy do czegoś, na co wiele osób czeka najbardziej, czyli do treningu. Bo w końcu chcemy, żeby pies coś umiał, żeby reagował, żeby słuchał, żeby wiedział, jak się zachować. Tylko znowu, warto na chwilę się zatrzymać. Bo trening szczeniaka to nie jest nauka komend. To jest nauka życia. To jest pokazywanie mu świata w taki sposób, żeby on chciał z nami współpracować. I teraz bardzo ważna rzecz. Pies uczy się cały czas. Nie tylko wtedy, kiedy trenujesz. Uczy się, kiedy chodzisz po domu, kiedy do niego mówisz, kiedy reagujesz albo nie reagujesz. I dlatego trening nie zaczyna się od siad. Trening zaczyna się od relacji. Bo jeżeli pies chce być z tobą, jeżeli chce cię słuchać, to nauka przychodzi dużo łatwiej. I teraz coś bardzo ważnego. Nagradzanie. Bo to jest coś, co zmienia wszystko. Pies powtarza to, co mu się opłaca. Jeżeli coś daje mu przyjemność, to będzie to robił częściej. I to jest dokładnie to, co możemy wykorzystać. Zamiast karać za to, czego nie chcemy, zacznij nagradzać to, co chcesz widzieć. To może być bardzo proste. Pies usiadł spokojnie, zauważ to. Pies przestał skakać, zauważ to. Pies spojrzał na ciebie, zauważ to. Bo bardzo często pomijamy te momenty, a to właśnie one budują zachowanie. I teraz przejdźmy do zabawy, bo to jest temat, który wiele osób traktuje trochę po macoszemu. A zabawa jest kluczowa. Bo dla psa zabawa to nie jest tylko rozrywka. To jest sposób rozładowania emocji. To jest sposób budowania relacji. To jest sposób uczenia się świata. I teraz ważne. Nie każda zabawa jest dobra. Jeżeli rzucasz piłkę raz, drugi, 10, 30, to pies się nakręca. Bardzo. I czasem nie potrafi już się zatrzymać. A to nie jest zdrowe. Dlatego dużo lepsze są zabawy, które angażują psa, ale też go wyciszają. Na przykład szukanie, schowanie zabawki, schowanie przysmaku, pozwolenie mu użyć nosa. Albo zabawa w przeciąganie, ale spokojna, kontrolowana, taka, w której jesteście razem.
Bo o to właśnie chodzi. Nie o to, żeby pies się zmęczył, tylko o to, żeby był spełniony. I zobaczysz jedną rzecz. Jeżeli pies ma zaspokojone potrzeby, to naprawdę dużo mniej rzeczy robi problem. Bo on po prostu nie musi. I wiesz co? Na koniec chcemy ci powiedzieć coś od nas. Tak po prostu, po ludzku. Bo jeżeli jesteś z nami do tego momentu, to znaczy, że zależy ci na twoim psie. A to już jest naprawdę bardzo dużo. I chcemy, żebyś wiedział jedną rzecz. Nie musisz w tym wszystkim być sam. Jeżeli coś cię martwi, jeżeli czegoś nie rozumiesz, jeżeli masz wrażenie, że coś nie działa, napisz do nas. Serio. Zostaw komentarz, zadaj pytanie, powiedz, z czym masz problem. My naprawdę to czytamy i naprawdę odpowiadamy. I bardzo często to właśnie z waszych pytań powstają kolejne odcinki. Bo ten podcast to nie jest tylko nasze mówienie. To jest rozmowa z tobą. Jeżeli jest coś, co cię ciekawi, jeżeli jest temat, który chcesz, żebyśmy poruszyli, powiedz nam. A my zrobimy wszystko, żeby ci pomóc. Bo jesteśmy tu dla was i dla waszych zwierzaków. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą wam lepiej dbać o waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.